Dzisiaj pogadamy o świetle, czyli o czymś, co potrafi sprawić, że film wygląda albo świetnie, albo fatalnie. Mam wrażenie, że dziś problemem nie jest już brak światła, tylko złe jego użycie, bo dostęp do lamp filmowych jest teraz dosyć prosty i każdy może kupić coś sensownego w tak naprawdę niskiej cenie. Różnica polega na tym, czy wiemy, jak to światło działa i jakie ma ograniczenia, no i czy wiemy, jak wykorzystać te ograniczenia na swoją korzyść. W tym odcinku pokażę Wam setup oświetleniowy, którego ja sam używam przy projektach bez dużego budżetu, kiedy nie ma kasy na oświetleniowca, a ja korzystam tylko z takich tańszych lamp, które albo sam posiadam, albo mogę wypożyczyć. Pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce na krótkiej scenie z projektu, który realizowałem. Scena pochodzi z filmu, który zrobiłem dla firmy zajmującej się zabudowami do kamperów. Oni zrobili taki system, który można samemu skręcić w domu, wsadzić praktycznie do każdego auta i w razie potrzeby łatwo wyjąć. Sekwencja, którą Wam pokażę, to etap skręcania tej zabudowy w domu. Ja tutaj miałem do dyspozycji taki domek, który wyglądał całkiem dobrze. Miał trochę przestrzeni, miał fajny układ, bo można było grać od razu w narożnik pomieszczenia bez jakiegoś przemeblowywania tej całej przestrzeni. No a granie do narożnika często daje nam po prostu najwięcej głębi i po prostu to najlepiej wygląda w kadrze. I to jest taka, powiedziałbym, dosyć uniwersalna zasada, którą warto zapamiętać, bo ona dosyć często się sprawdza. Tak wygląda przestrzeń w szerszym kadrze. Jak widzicie, okno jest zupełnie z drugiej strony względem tego, jak pada światło w filmie. No i teraz tak. W idealnym świecie, jeśli macie oświetleniowca i do dyspozycji mocne jednostki, no to świecenie przez okno zawsze daje najlepszy efekt. To światło jest najbardziej naturalne. Ale jeśli nie macie dostępnych takich mocnych jednostek, no to trzeba trochę pokombinować. Świecenie od środka i udawanie słońca jest zdecydowanie trudniejsze w takiej wersji, ale da się to zrobić. Ja miałem do dyspozycji tylko dwie lampy, Amarana 200 i Apertura 300. Więc jeśli się zastanowić, no to do imitowania światła dziennego to są bardzo słabe jednostki, ale na szczęście to pomieszczenie było dosyć małe i ja dodatkowo zakryłem wszystkie okna, przez które wpadało naturalne światło, więc udało się to całkiem nieźle oszukać. I tutaj tak, Amaran 200 stoi po prawej stronie, puszczając światło przez schody, które akurat były w tym miejscu i dzięki temu powstały fajne cienie i struktura, jakby światło faktycznie wpadało z zewnątrz i przechodziło przez jakieś obiekty. Do tego dołożyłem Apertura 300 z softboxem i gridem, a żeby jeszcze bardziej zmiękczyć to światło, dodałem taką dodatkową białą płachtę, którą, nie wiem, kupiłem kiedyś na Amazonie. Ta lampa oświetla tylko postać od boku i delikatnie gdzieś tam dodaje światła ambientowi w tle. No i po drugiej stronie, żeby światło się nie odbijało, do białej szafy dodałem taką wyciemniającą płachtę. I teraz kluczowa rzecz. Obie lampy świecą z tego samego kierunku, więc my trochę tak jakbyśmy udawali, że te okna są po prawej stronie. Więc tutaj jakby kierunek tego światła jest spójny, a to od razu sprawia, że ten obrazek wygląda trochę bardziej naturalnie. Gdybyśmy świecili tylko jednym softboxem na samą postać, bez żadnej struktury czy relacji do otoczenia, do tego pokoju, to od razu czuć, że coś jest nie tak. Postać byłaby jasno oświetlona, a tło kompletnie takie ciemne i martwe, a to zawsze wygląda jakby ktoś po prostu postawił lampę przed bohaterem, a reszta sceny w ogóle przestała istnieć. I to jest moim zdaniem jeden w ogóle z najczęstszych błędów, że ludzie skupiają się tylko na tym, żeby postać była ładnie oświetlona, a zapominają o całej tej przestrzeni, w której ona się znajduje i o tym, że światło musi mieć źródło i kierunek. I kiedy w filmie światło ma sens, czyli jakby da się odczytać, skąd ono wpada, jak się odbija i co oświetla po drodze, no to wtedy wszystko zaczyna wyglądać po prostu lepiej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zwróćcie uwagę na proporcje między lampami. Ja tutaj miałem słabszą jednostkę i ona świeciła ostrym światłem na tło,
a mocniejszą jednostkę ustawiłem na postać, bo trzeba pamiętać, że każda warstwa dyfuzji zjada nam to światło i im bardziej je zmiękczamy, tym więcej mocy tracicie. Więc trzeba takie rzeczy już jakby z góry uwzględnić w swoim setupie. Proporcje światła są mega ważne. W prawdziwym świecie słońce, które wpada przez okno, jest zawsze mocniejsze niż to, co odbija się od wnętrza i dociera do naszego bohatera. Więc jeśli w waszym kadrze jest odwrotnie, czyli to bohater jest jaśniejszy niż te łuny światła, które są w tle, to dla mnie to od razu śmierdzi takim sztucznym oświetleniem. Dlatego warto pilnować tych proporcji, bo to nie chodzi o to, że wszystko ma być równomiernie oświetlone, tylko bardziej chodzi o to, że to światło ma się zachowywać logicznie. Tak jakby naprawdę wpadało z zewnątrz i odbijało się od tej przestrzeni i dopiero wracało i oświetlało bohatera. I teraz jak pójdziemy dalej, to tu mam jeszcze takie ujęcie z góry i widzicie, to jest dalej ten sam zestaw oświetleniowy, tylko lekko przesunięty. Główną lampę z softboxem dałem trochę bardziej w lewo, ale cały czas zachowałem ten sam kierunek światła. Te plamy światła robią naprawdę super robotę. One dodają trochę takiej ciekawości i głębi do tego naturalnego kontrastu w kadrze. W niektórych miejscach one tworzą nawet coś w rodzaju takiej naturalnej winiety, która skupia po prostu uwagę na jakimś konkretnym obiekcie. Tutaj z innego kąta to też fajnie widać. Dodałem trochę dymu, żeby powietrze złapało światło i to od razu robi różnicę. Całość wygląda dużo bardziej tak filmowo, miękko, nie tak sterylnie. No i wiadomo, że ktoś bardziej doświadczony prawdopodobnie od razu rozpozna, że to nie jest naturalne słońce, tylko taki setup z lamp, ale szczerze, przy tym budżecie i z tymi jednostkami, które jakby miałem do dyspozycji, to nie wiem, czy dałoby się to po prostu zrobić jakoś lepiej. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o ten setup. 2 lampy, trochę kombinowania i odrobina dymu, a efekt moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że jest to taki mega budżetowy zestaw, jest całkiem niezły. Jeśli zrozumiecie te podstawy, to nawet z takim prostym i niedużym sprzętem możecie osiągać rezultaty, które wyglądają jak z takiej dużo większej produkcji niż ona realnie jest zrobiona. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich praktycznych odcinków o setupach światła, a jeśli Wam się ten akurat konkretny przydał, to zapraszam do subskrybowania, bo to na pewno pomoże mi rozwinąć ten kanał i wrzucać więcej filmów. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.